W poprzednim odcinku mówiłem o transakcjach łańcuchowych oraz sposobie ich rozliczania na gruncie VAT. Właściwe rozliczenie transakcji łańcuchowej może wiązać się z szeregiem trudności dla uczestniczących w niej podmiotów. Ale są sposoby, aby choć trochę to uprościć. Dlatego dziś właśnie opowiem o procedurze uproszczonej wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych. Zapraszam do oglądania. Przypomnijmy, że w klasycznej transakcji łańcuchowej, w której występują trzy podmioty z różnych państw Unii Europejskiej, każdy z nich musi dokonać identyfikacji, jaki charakter ma dokonana przez niego transakcja. Zakładając, że pierwszy w kolejności podmiot jest organizatorem transportu towarów, to dokonana przez niego transakcja będzie stanowiła wewnątrzwspólnotową dostawę towaru. Ta transakcja będzie musiała być rozpoznana przez drugi w kolejności podmiot jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w państwie, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki. Następnie transakcja dokonana przez drugi w kolejności podmiot na rzecz trzeciego będzie lokalną transakcją krajową. To oznacza, że drugi w kolejności podmiot będzie musiał zarejestrować się dla celów VAT w państwie, do którego transportowane są towary i tam powinien rozliczyć w pierwszej kolejności wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a następnie dostawę krajową. A na czym polega uproszczenie? Uproszczenie w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych polega na tym, że obowiązki rozliczenia podatku drugiego w kolejności podmiotu przejmuje ostatni podmiot. Oznacza to, że drugi w kolejności podmiot nie musi rejestrować się dla celów VAT w państwie nabywcy, ani rozliczać tam nabycia i lokalnej dostawy towarów. Aby zastosować uproszczenie, konieczne jest spełnienie szeregu warunków przewidzianych w ustawie o VAT. Kluczowe w tym zakresie jest m.in., aby drugi w kolejności podmiot posiadał siedzibę w innym państwie niż to, w którym kończy się transport towarów oraz aby posługiwał się wobec pierwszego i ostatniego podmiotu tym samym numerem NIP nadanym przez inne państwo niż to, w którym zaczyna lub kończy się wysyłka towaru. Ostatni podmiot w kolejności musi posługiwać się z kolei numerem NIP państwa członkowskiego, w którym kończy się wysyłka towarów. Kontynuując przykład z poprzedniego odcinka, gdzie podmiot A znajduje się w Czechach, podmiot B w Polsce i podmiot C w Niemczech, chcąc zastosować procedurę uproszczoną, podmiot B musi posługiwać się polskim numerem NIP w relacji zarówno z podmiotem A, jak i podmiotem C. Podmiot C musi posługiwać się z kolei niemieckim numerem NIP. Zastosowanie uproszczenia wymaga również właściwego udokumentowania transakcji przez drugi w kolejności podmiot. Między innymi wystawiona przez ten podmiot faktura powinna zawierać adnotację, że jest to faktura uproszczona wraz z podaniem stosownych przepisów ustawy o VAT oraz powinna zawierać stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika. Zgodzicie się zapewne ze mną, że zastosowanie procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych może być korzystne dla drugiego w kolejności podmiotu w łańcuchu. Podmiot ten, stosując uproszczenie, nie będzie musiał zatem dopełnić dodatkowych obowiązków związanych z rejestracją dla celów VAT w państwie nabywcy i rozliczenia tam nabycia oraz dostawy towarów do końcowego odbiorcy. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli zainteresował Was temat transakcji łańcuchowych oraz wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych z zastosowaniem procedury uproszczonej, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach pod filmem. Będziemy wdzięczni również za każdą łapkę w górę, gdyż to pomaga rozwijać kanał Studio Gesser. Do zobaczenia!